Passenger Stanisław Paluch, please Thank you. Po 25 godzinach docieramy do Santiago de Chile. Wszystkie formalności paszportowe trwają dosłownie chwilę. Paszport, stempel i to wszystko. Witamy w Chile. Pośpiesznie ruszamy do Valparaiso. Meldujemy się w willi Kunterbund i zaczynamy się przepakowywać. Część rzeczy przywieźliśmy ze sobą, a część płynęła w kontenerze wraz z motocyklami. Trzeba to wszystko teraz rozpakować i z powrotem poskładać w jedną sensowną całość. Motocykle udało się odebrać dość sprawnie. Niestety GS Yadzi przyjeżdża na pick-upie. Padł akumulator, nie pomogło odpalanie na kable ani wymiana akumulatora. Po diagnozie kolegów okazuje się, że spalona jest antena immobilizera. Ruszamy z jednodniowym opóźnieniem, bo tyle zajęło ogarnięcie części do Jadźkowego motocykla. Na szczęście nikt nie ma ciśnienia, w końcu jesteśmy na wakacjach. W sumie to trzeba się cieszyć, że w ogóle udało się to załatwić. Jedziemy na północ, w stronę granicy z Argentyną, która przebiega przez przełęcz Paso Aqua Negra. Do pokonania mamy 700 km. Postanawiamy to podzielić na 2 dni. Pierwsze kilometry biegną wybrzeżem Pacyfiku. Jest pięknie, ale trochę nudno, więc szybko odbijamy w góry. Wysokości póki co niskie, oscylują między 700 a 2000 metrów nad poziomem morza.
Tego dnia nakręciliśmy 350 km. Nocleg znajdujemy oczywiście na dziko, pod gwiazdami, w otoczeniu pięknych gór. Rano ruszamy w kierunku Wikuny. Podobnie jak wczoraj jest sporo ofów i oczywiście towarzyszą nam fantastyczne widoki. Czasem zdarza się też gleba. Pokonujemy około 250 km i docieramy do Wikuny. To ostatnia miejscowość przed granicą z Argentyną, więc musimy zatankować motocykle. Jemy obiad i szukamy miejsca za miastem na obóz. Jedziemy wzdłuż rzeki, bardzo wąską doliną, na której zboczach znajdują się plantacje winogron. Przez około 30 km nie ma ani metra wolnej przestrzeni na obóz. W końcu rozbijamy się w wyschniętej rzece. Droga do obozu bardzo kamienista, z drzewkami, które mają kolce jak gwoździe. O poranku okazuje się, że gwoździe wygrały. Mamy kapcia. Mamy małą przerwę w jeździe, więc jest okazja przedstawić Wam wszystkie małpy z Motomonos. Oto i oni. Mamy takie jazdy. Także chyba raczej trzeba rozpatrywać to w tej kategorii szczęścia. Ja, ich bin heute mit meinen Kollegen hier. Haben wir ein Zeltlager aufgeschlagen. Touristisch. In Chile. Wykluwa się z gniazda. No cześć. Co tam? Co robisz? Nic, kupuję GoPro i idę się uczyć zmieniać koło, bo nigdy nie zmieniałem. I nasz arabski kolega. Hala, Maria! Zasadniczo to Arab węgorzeski.
Nieśpiesznie pakujemy wszystko na motocykle. Jemy drugie śniadanie i koło 11 ruszamy w kierunku Paso Aqua Negra. Przed nami chilijski punkt graniczny, a za nim 120 km przez potężne góry Cordillery. Tego dnia droga prowadzi nas na wysokość 4750 metrów. Przejazd przez to pasmo jest o tyle trudny, że mogą wystąpić objawy choroby wysokościowej. Startujemy z wysokości 500 metrów nad poziomem morza, więc nie bardzo było się gdzie zaaklimatyzować. W sumie objawy dopadają tylko mnie. Powyżej 3700 pojawia się ból głowy i ciężki oddech, a za nimi mroczki przed oczami. W sumie to niezbyt wygodne, gdy ma się prowadzić motocykl. Mijamy przełęcz na 4750 i szybko zaczynamy schodzić z wysokości. Na 3000 objawy zaczynają ustępować. Przed nami jeszcze argentyńska papierkologia graniczna i wjeżdżamy do Argentyny. Ruszamy z kempingu nad jeziorem Cuesta del Viento. Początkowo jedziemy przez piękne górzyste tereny, które z biegiem kilometrów wypłaszczają się. Na szczęście nie trwa to długo, bo po chwili znów pojawiają się góry.
Tego dnia w sumie robimy lekko ponad 400 km i lądujemy w tanim hostelu przy drodze. Plan na dziś to Cuesta de Zapata, opuszczona od wielu lat górska droga. Stary odcinek Ruty 40, łącząca miejscowości Belén i Tinogasta. Droga jest bardzo wąska i miejscami prowadzi po półkach skalnych nad kilkusetmetrowymi przepaściami. Jazdy nie ułatwia też żwirowa i skalista nawierzchnia z luźnymi dużymi kamieniami. Generalnie trasa do bezpiecznych raczej nie należy, ale daje dużo frajdy i zabawa jest na niej przednia. Zaliczamy kilka ładnych gleb, ale na szczęście nie groźnych. Przejechanie trasy poza aspektami widokowymi to wielka gratka dla motocyklistów. W szczególności, że w 2012 roku Cuesta de Zapata posłużyła jako odcinek specjalny motocyklowej trasy rajdu Dakar. To nieprawda, że warunki były złe i ciągle padało i namioty przeciekały, bo wcale deszcz nie padał. Tamtą drogę układałem, jaką? Niech nam żyje prezes naszego klubu, pan Watson. Łobodobo, łobodobo. Niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. To mówiłem ja, Jadzia. To ja, Rąbek.